Cześć, Bartek Urban. Zapraszam do testu Cupry Leona. Tak, to już nie jest Seat Leon Cupra, tylko od pewnego czasu jest to już samodzielna marka Cupra, która to oferuje m.in. model Leon. Jedni uważają, że to bardzo dobry zabieg marketingowy i chęć pokazania światu sportowego świata Cupry, a inni mówią, że to po prostu sztuczka jak sprzedać coś drożej, ale pod inną nazwą. Pora więc sprawdzić, o co chodzi z tą Cuprą. Wizualne zmiany względem Seata to tak naprawdę miedziane akcenty jak emblematy czy felgi oraz oczywiście 4 rury wdechowe. I co ważne, są one prawdziwe. Ale przecież takie same rury były jeszcze za czasów Seata Cupry i w sumie tam też pod koniec były już miedziane akcenty. Oczywiście mówię o poprzedniej generacji Leona, bo Cupra, która testuje, jest oparta już o 4. generację Seata Leona. Generację, która jest nieco spokojniej narysowana niż poprzednik, ma delikatniejszą i bardziej obłą kreskę, co mi nie do końca się podoba. Poprzednia generacja, przez to, że była właśnie tak ostro ciosana, to wyglądała bardziej zadziornie i agresywnie. Mi się poprzednik po prostu bardziej podobał. Ale nowa generacja też ma w sobie coś i zwłaszcza ten tył robi duże wrażenie. Modne ostatnio światło przez całą szerokość auta zwraca na siebie uwagę, a jeszcze mało znane emblematy wyłapują sporo ciekawskich spojrzeń. W moim egzemplarzu sporo też robi opcjonalny matowy niebieski lakier Petrol Blue, który wymaga dopłaty 9000 zł. Myślałem, że moda na maty już minęła, ale jak widać wciąż są producenci, którzy to oferują. I muszę przyznać, że podoba mi się ten kolor w tym macie i dobrze kontrastuje z miedzianymi wstawkami. Nieźle też pasuje do wnętrza, ale to pokażę za chwilę. Teraz pora na bagażnik. Albo nie. Najpierw szybki rzut oka na wymiary, bo ja testuję odmianę Sports Tourer, czyli kombi. Kombi jest o 26 cm dłuższy niż hatchback i całe te centymetry są za tylną osią, czyli poszły w bagażnik. A kufer w kombi jest naprawdę duży i ma 620 litrów. Do tego podłoga ma drugie dno, a pod spodem jest jeszcze naprawdę duża japa na koło zapasowe albo zestaw naprawczy. Ja akurat tutaj miałem element opcjonalnego audio, więc koło zapasowe by się nie zmieściło. Jest tylko zestaw naprawczy. Z tyłu znalazłem haczyki na zakupy, gniazdo 230, gniazdo pod zapalniczkę oraz rączki do składania kanapy. Miło. Wsiadamy na tył, gdzie wita nas niebieska skóra pod kolor auta i całkiem sporo miejsca. Ja mam 186 cm wzrostu i mam dużo miejsca na nogi i wystarczająco na głowę, a mam opcjonalny szklany dach. Z tyłu do dyspozycji mamy podłokietnik, miejscami napoje, przejście do kufra, czy oddzielną strefę klimatyzacji i nawiewy. Są też 2 złącza USB typu C, gazetowniki i twardy, szorstki plastik na drzwiach. Co ważne, to wszystko mamy w podstawie. W sumie to dach panoramiczny oraz elektryczna klapa bagażnika to opcja. Tak samo jak i gniazda w bagażniku oraz dwupoziomowa podłoga. O ile gniazda jeszcze rozumiem, tak już podłoga powinna być w standardzie. No i przed sobą z tyłu widzimy te piękne półkubełkowe fotele. Fotele dobrze trzymają w zakrętach, świetnie wyglądają i są naprawdę wygodne. Co prawda w opcji nie są one elektryczne ani podgrzewane, a także nie są skórzane, ale takie opcje możemy sobie dokupić. Fotel ma dużą regulację wysokości, więc niemal każdy znajdzie tutaj wygodną pozycję. I co ważne, podłokietnik ma regulację wysokości oraz długości. Za to duży plus. Pora więc na deskę, która niestety ma więcej wad niż zalet. Na pierwszy rzut oka wygląda świetnie. Ma fajne miedziane akcenty, no i jest częściowo obszyta niebieską skórą, taką samą jak fotel. Na kierownicy mamy też fajne dodatkowe przyciski do odpalania samochodu oraz zmiany trybów, to jest bardzo fajne. Ale reszta już fajna nie jest. Zacznijmy od spasowania, bo to jest w miarę akceptowalne. Mówię w miarę, bo podczas jazdy jest cisza, ale część elementów skrzypi pod naciskiem. Dalej pokażę schowki, bo tutaj jest ich wystarczająco. Przyczepię się tylko do schowków w drzwiach. Te powinny być już obite materiałem, tak żeby przedmioty nie szurały po wnętrzu schowka. Ale to drobiazg.
pora na najgorsze, czyli system multimedialny. Mamy na środku deski przyklejony tablet z nowym systemem waga, który wciąż działa słabo. Już pomijam czasami przycięcia, bo to zdarza się też w innych firmach, ale przez tydzień miałem na przykład takie akcje jak: raz, działał mi tylko jeden głośnik w kabinie, nie dało się nic zmienić, przestawić z audio. Po prostu jeden cicho sobie grał z przodu i tyle. Nie dało się tego przestawić. Innego dnia nie mogłem zmienić głośności audio, nie wiem jakim cudem, ale każda zmiana głośności wpływała na zmianę głośności, ale komunikatów auta. No doprowadzało mnie to do szału. Idziemy dalej. Regulację temperatury klikamy na ekranie, co samo w sobie jest denerwujące. Tak samo jak dedykowana belka pod ekranem z dotykowymi przyciskami. I żeby było śmieszniej, to te przyciski nie są w nocy podświetlane, więc nie da się ich w nocy używać. Dramat. Podobnie słabe są te przyciski od szklanego dachu, które są też dotykowe. Na pocieszenie mamy cyfrowe zegary, które mają kilka normalnych motywów oraz auto pamięta zawsze tryby jazdy i tryby zegarów. To jest bardzo ważne, ale do tego jeszcze wrócę. Teraz porozmawiajmy o tym, co jest pod maską. Otóż Cupra Leon może mieć jeden z 5 wariantów benzynowych pod maską. Możemy mieć 2.0 TSI 245 koni, 2.0 TSI 300 koni, 2.0 TSI 310 koni albo 1.4 TSI 204 lub 1.4 TSI 245 koni. Silnik 1.4 TSI to hybryda plug-in hybrid, a 3 pozostałe to zwykłe benzyny turbo. Pewnie dziwicie się, po co są dwa warianty 2.0 TSI o różnicy tylko 10 koni, czyli 300 i 310 koni. Otóż sam tego nie do końca rozumiem, bo wariant 300 ma napęd na przód, a 310 ma napęd 4x4. W sumie to jest spoko, nie każdy chce mieć 4x4, ale z drugiej strony nie rozumiem, dlaczego napęd 4x4 jest tylko możliwy z nadwoziem kombi. Przecież bliźniaczy Golf R może mieć 4x4 zarówno w hatchbacku, jak i kombi. Dziwna polityka, nie rozumiem tego. Ale tak czy inaczej, ja wziąłem do testu wariant 310 koni, czyli ten z napędem 4x4. Tak silnik brzmi. Nic szczególnego, prawda? W sumie podobnie jest z wydechem, chociaż tutaj już słychać potencjał. Czasami wydech lekko strzeli, coś tam przypierdzi, zwłaszcza jak jest dobrze rozgrzany. Ogólnie nie jest źle, ale wiem, że konkurencja potrafi to zrobić znacznie lepiej. Niestety, ale Cupra dodała do kabiny fatalny syntezator dźwięków, który jest kompletnie niepotrzebny. No posłuchajcie sami. Ale na szczęście da się to wyłączyć w trybie indywidual i tak jak mówiłem, auto pamięta tryby. Czyli jak zgasimy auto i ponownie wyruszymy w podróż, to tryb będzie bez tego dźwięku. Jedynie skrzynia nie będzie w trybie sportowym, to trzeba przestawić. No ale to akurat ma sens. Nie ma po co od razu na zimnym przeciągać biegów w sporcie. No dobra, to pora na osiągi. Mamy 310 koni, 4x4 i szybki automat dwusprzęgłowy. Katalogowo pierwsza setka powinna pojawić się w 4,9 sekundy.
pora to sprawdzić. Mój pomiar to 4,8 sekundy. I to pomimo dziwnej zmiany na drugi bieg, który moim zdaniem jest zbyt szybko wbijany. Spokojnie można by przeciągnąć ten bieg jeszcze o jakieś 1000-1500 obrotów. Próbowałem też manualnej zmiany biegów, ale niestety ta nie działa tak jak chciałem. Auto i tak samo przebija biegi, więc to nie jest w pełni manualna zmiana. Ale i tak bardzo szybko Cupra robi setkę, a później jest równie dobrze. Czas 100-200 km na godzinę to 13,2 sekundy, czyli szybciej niż poprzednia Cupra. Poprzednik robił czasy kolejno 4,7 sekundy do setki oraz 13,7 sekundy 100-200. Czyli do setki, to samo, bo 1/10 to za mała różnica, ale już 100-200 jest pół sekundy szybciej. To mi się podoba, chociaż tam uczciwie było o 10 koni mniej. Ale osiągi są naprawdę świetne. Aha, i czas od 0 do setki, bez procedury startu, to 5,7 sekundy, czyli też nieźle. W ogóle ten silnik ma ogromny potencjał na tuning i samą zmianą oprogramowania można dorzucić nawet i 40-50 koni. Ładnie. Zresztą skrzyni też przydałoby się przeprogramowanie, bo w zwykłym trybie ma spore opóźnienie i dopiero w sporcie pokazuje, na co ją stać. Nie mam za to zastrzeżeń do układu kierowniczego i napędu. Wspomaganie kierownicy jest może i dość mocne, ale układ jest bardzo precyzyjny i dokładnie wiemy, co się dzieje z kołami. Napęd z drugiej strony jest super neutralny. Nie da się go sprowokować do nadsterowności, ale też nie jest podsterowny. Jest naprawdę neutralny, co czyni Cuprę super łatwym w prowadzeniu wozem. Naprawdę nie jest to dzikus, tylko bardzo szybkie kombi. Może nieco brakuje przez to emocji, ale ja lubiłem jazdę tym autem. Świetne osiągi i dobre prowadzenie. Chociaż moim zdaniem jest nieco za twardo. To też po części efekt 19-calowego koła. 1 cal mniej i byłoby dużo bardziej komfortowo. Ale też te 19-calowe koła to część pakietu, w skład którego wchodzą właśnie te koła plus wyczynowe hamulce Brembo. Nieźle hamują, tylko wydają dość dziwne dźwięki. Przy spokojnej, takiej bardzo wolnej jeździe ciągle słyszałem taki metaliczny pogłos wydobywający się z hamulców. Coś jakby ciągle tarło. Rozmawiałem z jednym z właścicieli Cupry i też mówił, że ma taką przypadłość. Dziwne. Niezłe są za to światła i ciekawe jest oświetlenie nastrojowe w kabinie, które w nocy pokazuje m.in. auta w martwym punkcie. Miłe i pomysłowe. Nieco gorzej jest ze spalaniem, bo Cupra przy 140 pali już 10 litrów, a w mieście trzeba się liczyć na 11-12 litrów. I producent zaleca paliwo 98, ale można też w ostateczności dać 9,5. Ja ciągle jeździłem i mierzyłem na 98. Bak paliwa ma tylko 45 litrów. Pora więc na cennik. Podstawowa Cupra 2.0 TSI 245 koni kosztuje 156 tysięcy złotych. Wersja 300-konna to wydatek 173 tysięcy złotych, a odmiana z 4x4 to już 189 tysięcy złotych. W podstawie, bo mój egzemplarz kosztował niemal 230 tysięcy złotych. Sporo. A cena z 1.4 TSI też jest nieco z kosmosu, bo w podstawie za 204 konie trzeba zapłacić 176 tysięcy złotych, a za 245 koni 179 tysięcy złotych. Niestety, ale ceny aut wystrzeliły już dawno na orbitę i nic nie wskazuje na to, żeby miało się to niedługo zmienić. A szkoda. Gdyby nie te denerwujące multimedia wraz z dotykową obsługą, to spokojnie mógłbym powiedzieć, że Cupra Leon Sports Tourer to niemal idealne wielozadaniowe auto, które spełnia niemal wszystkie moje wymagania. Duże, pakowne, szybkie, z automatem i napędem 4x4. Tego właśnie oczekiwałbym od auta na co dzień, jak i na jakąś trasę. Do tego jest dobrze wykonane, nieźle wyposażone i może się podobać. Co prawda mi poprzednia generacja Leona bardziej się podobała, ale ta też ma coś w sobie. Aha, i wciąż nie rozumiem, dlaczego w hatchbacku nie możemy mieć 4x4 i 310 koni. Dziwne. I nawiązując do wstępu, to moim zdaniem po trochu i jedno i drugie, czyli Cupra to taki chwyt marketingowy, jak sprzedać coś drożej, ale pod inną nazwą.
Cupra Leon to po prostu stary dobry Seat Leon Cupra, ale z innymi znaczkami. Cześć!